poprzednim odcinku maluch podróżnik dotarł do Kirgistanu, gdzie ruszył na spotkanie z wielkimi górami. Poznaliśmy smak kirgiskiego kumysu, dotarliśmy do uzbeckiej wioski Arslanbop, zatrzymaliśmy się w starym mieście Osh i ostatecznie wyruszyliśmy w kierunku Pamiru i Tadżykistanu. Jestem w takiej miejscowości Sarıtaş, tuż przy granicy z Tadżykistanem. Następny krok mój to jest Tadżykistan właśnie. No i tutaj zaczyna się taka, właściwie poważne wyzwanie dla malucha. Przejazd takim trudnym odcinkiem traktu pamirskiego. Przełęcze bardzo wysokie, drogi szutrowe, dużo kamieni. Będziemy się wspinać nawet na 4660 metrów nad poziomem morza, więc szczerze mówiąc mam wiele obaw. Jakiś taki niepokój czuję w żołądku już od rana. Przy samej granicy, jeszcze przed punktem kontrolnym, mam przełęcz 4366 metrów. Później jeszcze jedną przełęcz na ponad 4000. No i taki punkt kulminacyjny to jest tutaj 4600, tu jest napisane 55, ale ponoć to jest 4660. Taka przełęcz najwyższa na tej mojej trasie. No zobaczymy, jak sobie maluch poradzi. No i jak ja sobie oczywiście poradzę, bo mogę jęczeć bardziej niż moja maszyna. Droga pamirska jest jedną z najwyższych dróg na świecie. Towarzyszy mi od miasta Osh. Przede mną jest jej najtrudniejszy odcinek. Malucha czeka mieszanka dziurawego asfaltu, wyboistych szutrów i wielkich przełęczy. Kurczę, jakaś ściana przede mną, ze szczytami w chmurach. Szczyty pokryte śniegiem. Kurczę, normalnie boję się. Mam Pietra. Dobra, tu mam punkt graniczny po stronie kirgiskiej. W paszporcie pieczątka jest. Można jechać dalej. Teraz będziemy mieli bardzo długi pas ziemi niczyjej. Słabo idzie, kurde. Prawda, stracił moc. Teraz gaz do dechy mam. Wysokość 3773. Czyli rekord maluch już swój pobił. Ale z każdym metrem wspinania gdzie mamy nowy rekord. Haha! Piąteczka. Co byście chcieli? Dróżka jest? No nie mam dróżki, mam tylko takie coś, zobaczcie, takie coś. Chcecie? Sticker. To jest, klej, nie? I ciap. Tutaj muszę frycowe zapłacić za przejazd przez ten teren ziemi niczyjej, Proszę, hello. Mogę jechać dalej? Młodzi pozwolili. Jadę dalej. Oj. Jeszcze raz rozrusznik nawalił. Przede mną przełęcz Kizil Art. Wysokość 4280 metrów nad poziomem morza. A nie, na dwójce to nie dam rady. Ja pierdzielę. Dawaj, kurde, na tej jedynce. Dawaj teraz, maluch, dawaj! Ja pierdzielę! Jest przełęcz maluch, jest granica, słuchajcie, jest granica.
Tadżykistan przede mną, no. Normalnie Tadżykistan. Stwierdzam, że maluch mięczakiem nie jest. Wjechał bez zadyszki na pierwszym biegu, na 4300. No, kurde, dał radę. Naprawdę. Kochana bestia, naprawdę. Ryczy, kurczę, ryczy tak, że ja pierdzielę, ale idzie na tej jedynce, naprawdę. O, przede mną sterunek. Trzeba odłączyć kamerę, nie kusić losu tutaj, bo to ludzie w mundurach się bardzo tacy czują ważni, w szczególności w tej części świata. Welcome in Tadżykistan. Witam w Tadżykistanie. Kurczę, maluchem przyjechałem. Kto by w to uwierzył? Maluch w Pamirze, no. Pamirski maluch. Tam za wzgórzami Chiny, granica z Chinami. W Chinach maluchy były ponoć. Służyły nawet jako taksówki. Ponad 10 000 poszło maluchów do Chin. Takie były za takie tuk-tuki. Czuć tą wysokość tutaj. Tak lekko jest w głowie strasznie. Mniejsza koncentracja. Ciepło się zrobiło. Jezioro Karakum na 4000 metrów. Olbrzymie. Naprawdę. Nie jakieś tam bajorko między górami. To porządne jezioro. Kurczę, piękna droga, no. Taka droga niesamowita. Tą równiną idzie między wzgórzami. Na wysokości droga, kurczę, 4000 metrów. Dzięki. Jestem tu małym Fiatem. Niewiarygodne wręcz. Maluch dojechał. Szczerze mu gratuluję. Za 50 km największe wyzwanie mojej podróży. 4660 metrów nad poziomem morza. Akbajtal Pass. Pierwszego dnia w Pamirze. No, asfalt się skończył. Akurat na sam podjazd, no. Ja pierdzielę! Tak mamy wjechać na tą przełęcz? Kurde. Co? My nie damy rady? My nie damy rady? My nie damy rady, kurde. Normalnie już mi się płakać chce, tak ryczy silnik. Teraz dodaję. Czy ja tam wjadę, kurde, no? Czy ja tam wjadę pod tą górę, no? 4560. Jeszcze 100 metrów w górę. Nie mogę w to uwierzyć, no. Ja tu jadę. Jedynka będzie trzeba. 4592. 4614. Ja pierdzielę. 4633.
4656, 57, 58, 59, 60. Ja pierdziele, wjechaliśmy tu. 4660. Coś niesamowitego. Kurde, normalnie zielona bestia. Zielona bestia, to jest to. To jest kurna potwór. Maluch nigdy nie był na takiej wysokości. Mój maluch. Ja też nigdy nie byłem. Oficjalnie wysokość przełęczy to 4655 metrów nad poziomem morza. Zdobywając ją, mój mały Fiat naprawdę mnie zadziwił. Fremont ekipy produkcyjnej, bardziej nadający się na rodzinne wycieczki za miasto, nie bez problemów, ale też dał radę. Dumny jestem, dumny, naprawdę jestem dumny, rozpiera mnie duma. To jest najdzielniejszy maluch na świecie. Nie ma drugiego dzielnego, tak dzielnego malucha. Jest on mój! Jest on mój! Współcześni kierowcy niestety nie zawsze traktują maluchy z należytym szacunkiem. Czasem zdaje mi się, że załoga Fremonta też. Co? Jak? Jak mówisz? Jak mówisz? Co? Co? Ale urwał, ale się nagra. Muszę się zatrzymać. Ja pierdzie. Przepraszam, że nie powinienem się śmiać. O kurde. Żyjecie tam? Załatwiłeś nas na amen. Sorry, kurwa. Sorry, naprawdę. Sorry. Jednak z maluchem nie powinno się igrać. Nic nie widać pewnie, ale dotarłem do Murgabu. Wreszcie. No, kurna. Ale się kurde świetnie czuję, naprawdę. Wytrzęsło mnie na tej tarce pod tą górę. Masakra generalnie. Ale jestem tak zadowolony, kurczę. Mega po prostu. Bardzo mi się podoba. Spodobała mi się podróż. Naprawdę, rewelacyjnie. Warto było tu się trzepać tyle kilometrów. Na głębokiej rezerwie jestem, po 240 km. No nie pali jak smok w tych górach. Dobranoc. Idziemy stąd. Murgab, takie największe miasto to jest. Nie, Korok i Murgab. Takie są dwa duże miasta na trasie tutaj pamirskiej, która idzie tędy. A ja, ponieważ nie pojechałem do Uzbekistanu, czyli nie wjeżdżam tędy w Pamir, jechałem tutaj, jesteśmy w Murgabie i planuję pojechać tu w dół, objechać tutaj tą drogą taką trochę gorszą, wzdłuż granicy z Afganistanem do Korogu i później wrócić dalej pamirską trasą, no i znowu z powrotem do Kirgistanu. Ten odcinek tutaj wzdłuż granicy z Afganistanem to jest tak zwany korytarz wakhański. Może być ciekawie. Na pewno żadnego malucha tam jeszcze nie było. Przed trasą szukam paliwa. Kontenery mogą znaczyć jedno. Strefa handlowa w mieście Murgab.
Dzisiaj w miasteczku Murgab mieszka około 4000 ludzi. Między innymi wielu Kirgizów. Miasto powstało jako posterunek wojskowy jeszcze w czasach carskiej Rosji, później rozwijane za Sowietów. Czuję się tu bardzo daleko od reszty znanego mi świata. Trochę jakbym był na innej planecie. Aby tu dotrzeć, nie tylko przemierzyłem wysokie góry i wymagające drogi. Musiałem też zdobyć specjalną przepustkę do górskiego Badachszanu, autonomii, z której wywodzą się Pamirczycy. Patrzcie tu. Ostatek? Znacie Zaporożec? Macie. Jak Zaporożec? Zaporożec. 2 cylindry. Dwa cylindry. 2 cylindry. Ile cylindrów? 650. Subek, Kamira var. Nie ma radiator. Kamira? Воздушное охлаждение. Jak na tutaj? Вода нету, да? Woda nie tu. Правильно. Wentylator, tak? Вот охлаждать, да? Nie mało. Nie ma wody. Onun da katta ventilatör var ki dinamik koşuya Tak. gerek yok. Wentylator tutaj. Skолько ci będzie? Tamam, kısa kişi var ki daha da. Böyle kamera kaçta ciniyorsun? Планета 100 km z piaczników. Bagaj jest? Bagażnik? Jest. Z przodu. Bagażnik z przodu. Bagaj jest? Jest bagażnik, jest. Pewnie, że jest. Zimne No ale widzicie, nawet w Pamirze tutaj podoba się bardzo Pamirczykom. Resor kanday ekan? Resor. Resor z przodu. Adin resor. Kamera? Kamera. No, to jest fajne właśnie podróżować maluchem. Wcale niekomfortowa jazda. Także później umyka, gdy ludzie są nagle zachwyceni maluchem. Сейчас где собираетесь? My? Pamir, później potem Kirgistan. Potem Kirgistan, potem Kazachstan. Kibe? No, olsun kendine. Это resor. Resor. Tak, tak. Dobra, zamykam chłopaki. Uwaga. Kasklar. Tu trzeba, tu. O! Risat bize sıkıntı. Aktaracağız işte. Papa! Papa. Babusia. Papa. Stacja benzynowa ponoć znajduje się przy wyjeździe z miasta. Muszę kupić zapas benzyny, aby przejechać zaplanowaną trasę. Ja pierdzielę, to jest stacja. Niezła stacyjka, co? Trudno. Mam nadzieję, że tylko jest coś powyżej 90 oktanów. A diesel jest? Tak? Diesel? Nie. Nie ma diesla. To 10? Jest. To jest mały bak. Powoli. Dałem jeszcze tutaj po wodzie taką piąteczkę, bo tam dalej już 500 km nie będzie prawdopodobnie stacji, żebym dojechał. Kurde. Kulka? To 30. Na razie zapalił. Zatankowane. Butelka po wodzie też. Mam prawie pełny bak, powiedzmy 20 litrów.
będzie 20 litrów na dachu, 40, piątka w bagażniku, czyli w sumie 50 litrów. Ale maszyna coś kurczę słabo idzie do przodu. Dostał chyba nowej benzyny. Gaz w ogóle. No z gazu kurna. O, tak palił. No i znowu z gazu. Ja pierdzielę. Coś czuję, że będą jaja z tym badziewiem, co wlałem. Kurde. O, normalnie jakieś dostaję mroczki przed oczyma. Wiozę tą benzynę, kurde, w tej butelce, już tak śmierdzi, że po prostu normalnie się chyba znarkotyzowałem benzyną. Muszę okno otworzyć. Ja cię. Maluch zaczął chodzić bez zarzutu, więc postanawiam w pierwszej kolejności pozbyć się butelki, którą wiozę w kabinie. Okej? Салам алейкум. Алейкум салам. Перекур можно, не заводится мотоцикл. Вот, дохли, Аллах Акбар. Он тамам уже. Не заводится. Нет. Аккумулятор. Akumulator. Ток нет, ток. O, okej. Nie. Macie klemy? Da? На климат-чашке. Mi samochodu nie spalili. Mana koyup durazını tigizem ben biste tapalım. Zobacz jaki akumulator. Ja pierdolę. Aha, да. Hazır. Evet açık bastınız mı? Bastı. Tigizem tapalım. Co to za system w ogóle? Тигіздің mi? Poszli. Wiesz co, kiedy mamy duży problem, bo włączył się błąd wydechu, check engine i przeszedł nam w tryb serwisowy, auto przeszło.